Dzisiaj zapraszam Was na ekopiknik. Dużo ciekawych stanowisk, dużo atrakcji, zwłaszcza dla dzieci. I zaraz zobaczycie sobie tutaj, co się dzieje ciekawego. A to jest jakaś taka też... To jest mini wersja. Model celki, który ma tak, że to jest taki panel i się kręci śruba. Aha, kręci się rzeczywiście. Taka powiedzmy edukacyjny taki. Aha, to przestaje, aha, czyli trzeba... To panele słoneczne. Aha, tak, aha. Szanowni Państwo, 9. wielka lekcja ekologii. To już 9. raz. Tym razem pod hasłem Zagrajmy w zielone. Jest zielono? Jest. Klimatycznie? Na pewno. Na pewno również będzie artystycznie, na pewno będzie muzyka, na pewno będzie koncert, stoiska, gdzie krakowskie uczelnie i instytucje omawiają kwestie związane z ekologią. Te, które są bardzo istotne dla codziennego życia mieszkańców naszego miasta. Życzymy pozytywnych wrażeń, aby to spotkanie naprawdę przyniosło pożądane efekty i zostało w sercu. Arena Garden Państwa wita, Urząd Miasta Krakowa Państwa wita. Szanowni Państwo, wielka lekcja ekologii, wydarzenie cykliczne i mam wrażenie, że cieszące się coraz większą popularnością, dlatego że tematy związane z ekologią, z ochroną środowiska, z klimatem, to są tematy, które interesują mieszkańców Krakowa. W ostatniej dekadzie, w ostatnich latach Kraków zrobił ogromny krok w kierunku tego, żebyśmy mieli lepsze powietrze, żebyśmy mieli więcej terenów zielonych. Kraków inwestuje w nowoczesny tabor autobusowy, tramwajowy, w komunikację miejską. No niedawno obchodziliśmy 150-lecie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ale też istotna jest edukacja i cieszę się bardzo, że takie imprezy powodują, że przychodzicie Państwo z dziećmi, z wnukami, całymi rodzinami, ponieważ myślę, że to jest najistotniejszy wymiar tej imprezy. To znaczy, żebyśmy mogli pokazać, co robimy w Krakowie, czym się zajmujemy, ale przede wszystkim też pokazywać te dobre praktyki. Bo czeka nas niestety z perspektywy najbliższych lat dużo problemów związanych właśnie z ociepleniem klimatu. Widzimy, że w ostatnich latach i w Polsce występują coraz częstsze sytuacje, kiedy mamy suszę, kiedy mamy problemy z wodą. W Europie częstsze pożary lasów. Szczególnie narażone są miasta, jeśli chodzi o miejskie wyspy ciepła, tak? Tam, gdzie brakuje drzew, tam, gdzie brakuje zieleni. Musimy przeciwdziałać takim właśnie sytuacjom. Dlatego uczymy się cały czas, uczymy się różnych doświadczeń, również europejskich, takich, które możemy również adoptować w Krakowie. Bardzo dobrze, że Państwo przychodzicie tutaj całymi rodzinami, z dziećmi, że możecie zobaczyć, co się dzieje w mieście, ale też, że te dzieciaki mogą posłuchać, mogą pobawić się trochę w takie ekologiczne zabawy, ale też posłuchać, jak możemy przeciwdziałać tym skutkom, tym sytuacjom, z którymi się mierzymy już w tej chwili. Życzę Państwu dobrej zabawy, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że ten dzień też Państwo zapamiętacie i w przyszłym roku również zobaczymy się tutaj. Dziękuję bardzo. O, to Łódź, to ja pamiętam, bo w zeszłym roku byliście. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry, możecie coś opowiedzieć, co tam z tą łodzią się dzieje? Jak zawody i w ogóle? Bardzo dobrze. W tym roku nasza łódka przeszła trochę zmiany, bo na głównych naszych zakładach, na które jeździmy, czyli na Monaco, zamiast klasy solarnej, na którą zazwyczaj jeździliśmy, została jakby uruchomiona klasa AI, czyli jakby taka łódź solarna, która była wcześniej, musiała wykonywać zadania autonomiczne, takie jak nasza jedna z mniejszych łódek. Tak, czyli miała kamerę, radar i sternik nie sterował, tylko robił to sztuczna inteligencja. Tak, i zajęliśmy tam drugie miejsce, także bardzo dobrze nam poszło. To ładnie. Super wynik dla nas. Potem z powrotem celka wróciła do trybu latania, dlatego mamy założone pylony i pojechaliśmy na balaton i też poprawiliśmy nasz wynik z zeszłego roku, także czyli coraz lepiej. A tutaj co widzimy? Tutaj jest model, tak? To jest model naszej pierwszej łodzi, protoplasty celki. Obecnie budujemy trzecią łódź solarną, Deltę. Tak. A to jest jakaś taka też... To jest mini wersja. Model celki, który ma tak, że to jest taki panel i się kręci śruba. Aha, kręci się rzeczywiście. Taka powiedzmy edukacyjny taki. Aha,
To przestaje, aha, czyli Bo to jest trzeba... na panele słoneczne. Aha, tak, aha. A tutaj co zdalnie, tak? Nie, to jest akurat kierownica, która jest chyba, to jest poprzednia. Z tego, tak? Tak, to jest wyjęta z Łodzi. Tak, tu pod spodem jest ekran, ale jest obecnie zasłonięty, bo po prostu on jest dosyć reaktywny na słońce, bo jest taki jak w czytnikach elektronicznych. I tu wyświetlają się różne informacje i dzięki temu możemy po prostu sterować całą łodzią i też skrzydłami. Aha. A to jest tak, że jak płynie się łodzią, to jedna osoba tu jest w środku, tak? Jedna Tak, jest osoba. jeden sternik bądź sterniczka, tutaj siedzi w tym miejscu, za owiewką, tam ma krzesełko, kierownicę i de facto właśnie to robi. A tu są próbki materiałów, które wykorzystujemy u nas. W większości przypadków używamy właśnie węgla. Węgla węglowego, no bo ono jest dla nas jakby najbardziej wytrzymałe i lekkie. W niektórych naszych projektach używamy innych włókien, w zależności na przykład od potrzeb. W rzeczach związanych z elektrycznością, czyli w jakimś akumulatorze, czy też część kierownicy jest użyta z włóknem szklanym, bo po prostu z włóknem węglowym jest taki problem, że właśnie ono może przewodzić prąd i potrzebujemy izolacji i wtedy włókno szklane się przydaje. Super, super, okej, dziękuję bardzo. Pamiętam w zeszłym roku też rozmawiałam z wami. O, to może mi pani coś powie, co tutaj się dzieje ciekawego? Co tutaj się dzieje? My Tak. zapraszamy, jesteśmy Małopolskie Ekowędrówki, zapraszamy na zielone spacery po Krakowie. A to chodzę trochę czasem na takie spacery, ale nie wiem, czy akurat te. Chyba Jakie nie, to są? współpracujemy z Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej, które jest po sąsiedztwu, a oprócz tego zapraszamy do Małopolski na zwiedzanie lokalne, blisko natury, ale też poznajemy smaki lokalne, także jesteśmy tutaj, można sobie wziąć jak najbardziej Wizytówkę i... Tak, zapraszam. A to są takie za darmo można też? Za darmo wycieczki, czy Powiem nie? tak, spacery po Krakowie są bezpłatnie, te, które są z Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej, natomiast nasze, no to są takie 10-20 zł. A wycieczki, no to już są faktycznie płatne, ale na pewno warto. I można zeskanować tutaj kod QR i od razu na naszą stronę trafić i nas polubić. Aha. To w takim razie pieczątka będzie tutaj dla pana. A tutaj promujecie wodę naszą krakowiankę, tak? Woda z kranu, można w Krakowie pić. Możemy pić, tak? Na pewno. jak najbardziej. Jest dobrze zbadana, tak? Tak, jest Co bardzo jeszcze dobra, za- jedna z lepszych, jakie są w Europie. Jakie są w Europie nawet, tak? Tak? O. Jak to było sprawdzane? Nie wiadomo. W laboratoriach są regularne badania na bieżąco, jest strona internetowa, na której można sprawdzić, kiedy ostatnie badania miały miejsce i wszystkie komunikaty wodociągi też publikują. Można pić jak najbardziej. Można pić. Tu widzę, że fajne bidony nawet macie ładne. Tak, można wygrać w kole fortuny. A tu segregacja odpadów, tak? Segregacja. Najtrudniej powiem, że mam jakąś taką farbę starą, która siedzi mi na balkonie i nie wiadomo gdzie. To trzeba pojechać dopiero tam. Ojej, ale mam taką małą resztkę i trzeba z tym jechać, no strasznie. Aha, no wiem. Jest taka notka, co zrobić z odpadami nietypowymi. Aha. Wszystko wyjaśnione. Wszystko jest wyjaśnione. O, to może wezmę nawet. Dobra. Bo to teraz bardzo ważne, teraz jeszcze doszły ciuchy, no nie? Ubrania jeszcze doszły, nie? Jest wszystko wyjaśnione. Wszystko jest. A co zrobić z odpadami z tekstylnymi? ubraniami też. Dobra. Trzeba dbać o tą przyrodę, bo... Tak, no dziękuję. Coś pani opowiedzą? Co tutaj ciekawego? Bo jakaś epidemia nam się szykuje, czy nie? Czy jak? Czy mamy się bać, czy nie? Epidemia nam się na razie nie szykuje, podobno jest co 100 lat, już jedną przeżyliśmy, więc teraz żyjemy zdrowo, bezpiecznie. Bezpiecznie. Tak. Jakie porady takie, bo ja jestem w ogóle na YouTubie, mam kanał taki, tam 1200 mam ludzi gdzieś tak i taki głównie przyrodniczy, ekologiczno też. Więc jakie porady takie powiedzmy dla przeciętnego człowieka, na co zwracać uwagę w ogóle, tak żeby zdrowo żyć? I higienicznie, tak? Jemy zdrowo, myjemy ręce, unikamy zarazków, więc staramy się żyć tak, żeby przedłużyć nasz komfort życia. I tutaj jakie problemy główne są takie, że tu macie jakieś ulotki o czymś? Tak, mamy ulotki, uczymy dzieciaki jak myć zęby. Aha. To wcale nie jest takie oczywiste. Tak, Dla tak. niektórych mamy instrukcję mycia ząbków, pytamy jak trzeba myć, ile razy dziennie, więc taki mały instruktaż mycia zębów.
mamy fantomy piersi, jedna pierś jest zdrowa, 2 mają zmianę, więc też pokazujemy kobietom, w jaki sposób kontrolować, badać swoje piersi. Zachęcamy do samobadania i zachęcamy do tego, żeby oprócz samobadania chodzić do lekarzy, sprawdzać tam u lekarzy, robić USG, robić mamografię, ponieważ te wszystkie badania, jeżeli będziemy wykonywać, one się zazębiają i dopiero wtedy dają pełny obraz. Fajnie. Też właśnie, że o tym, żeby nie palić, nie pić alkoholu, że to wszystko ma wpływ na nasze zdrowie, a jak chcemy żyć długo i zdrowo, no to są takie nasze porady, co robić. No to bardzo mądrze. Ja powiem, że ja nie palę papierosów, ale tyle osób wciąż jeszcze pali. Mimo tego to mnie zadziwia, bo na pudełkach są takie pokazane, na przykład na co można zachorować, na co można umrzeć i tak dalej, a ludzie dalej to robią. Nie wiadomo jak to przerwać, no nie? Mówimy o tym, że to nie jest najlepszy pomysł, że jeżeli chcemy żyć właśnie długo, zdrowo, to żeby takich rzeczy nie robić. Aha, dobra. Gdzie was w ogóle można znaleźć? Jak tu macie? Aha, tu jest jakiś, tak? Tu jest podane. Jest stacja sanitarno-epidemiologiczna w Krakowie, jesteśmy na Brodnickiej 76. Aha. I w zeszłym roku to jeszcze powiedzieliście, że na przykład grzyby można też przynosić do sprawdzenia, nie? Do nas mamy grzyboznawcę, także zapraszamy. To też jest. Ma wątpliwości po grzybobraniu, to można przyjść i sprawdzić. Nasza pani Halinka powie, które grzyby są jadalne, które nie. Także zapraszam. No to super, spoko, dziękuję. Na YouTube'a taki krótki filmik. Przyrodniczy kanał. Przyrodnicze. No tak. To nasze stoisko jest związane z wodą, z zagospodarowaniem wody w mieście. Generalnie nasza jednostka Zarządu Infrastruktury Wodnej zajmuje się właśnie odprowadzeniem i zagospodarowaniem wody w mieście. Zatem dokładamy wszelakich starań, żeby z jednej strony chronić miasto przed podtopieniami, a z drugiej strony, żeby maksymalnie wykorzystać tą wodę, żeby miasto działało jak gąbka, żeby wprowadzać rozwiązania bazujące na naturze, żeby te nasze zbiorniki były naturalne, no i jednocześnie prowadzimy działalność ekologiczną, edukacyjną. To się przydaje edukacyjne, że tak powiem. Zdecydowanie, no bo ja powiem, że na osiedlu na przykład mam taki problem, że u mnie zarządca zawsze kosi trawę tak przy ziemi, że u nas po prostu nie ma tej trawy już, a wiem, że to jest tak, że jak trawa jest dobra i w ogóle ta roślinność, to też to wchłanianie tej wody i tak dalej, no jakoś to wszystko, nie, ta zieleń jest ważna też w tym wszystkim, nie? I jakoś rzeczywiście trzeba to nagłaśniać, żeby to dochodziło coraz więcej. Wyższa trawa nie dopuszcza do przesuszenia gruntu. No właśnie, no tu jest fajna trawa, no nie? Tu jest to, tak, pokażę. Też chronimy w ten sposób bioróżnorodność, która ma szansę też rozwijać się w zieleni. No tak, no to też jest ważne, no nie? Właśnie ta edukacja myślę, że jest naprawdę strasznie ważna, bo dużo ludzi wciąż jest tak po prostu, bo tak robiliśmy od dziada, pradziada, do suchej ziemi żeśmy cieli i tyle, nie wiem, no takie coś jest, nie? I w sensie też rzeczywiście... No bo to mala krzywa tej micy. Tak. Tutaj generalnie chodzi o to, że wtedy mogą mniej ścinać, rzadziej ścinać, no na przykład, oszczędzają. No. I to tylko z tego wynika, ale jakby nie chronimy w ten sposób przyrody. No tak, dokładnie, no. Dobrze, także dobrze, że są takie akcje jak tutaj. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. A co to za jaja tutaj macie? Jajo M. Proszę chłopca zapytać. Aha, a on ma zgadać. Aha. Specjalistą. Tak, słuchaj, wiesz co można mieć na głowie zwierzęcie? Popatrz, coś takiego. Albo coś takiego. A mogę sobie to dotknąć? No, ale które to jest róg, a które poroże? Bo jedno to się nazywa poroże, jest na głowie jelenia. Nie, to jest akurat róg. Zobacz, on jest pusty w środku. Są koniki chyba, nie? Tak, to jest taki wielki konik kaptura z Madagaskaru. A tutaj, jak tak obrócę delikatnie, zobacz, co tam wystaje z tej skorupy. Co tam wystaje? Krab. Nogi, właśnie. To nie jest ślimak, bo zobaczcie, ślimak jest miękki od spodu i nie ma nóg. Wprawdzie to coś, czym się przemieszcza po podłożu, często nazywamy stopą, ale tutaj tych kończyn jest więcej. Czyli tu musi mieszkać ktoś inny niż ślimak. Krab jakiś. Tak jest. Niektóre kraby, które należą do takiej grupy, które nazywają się miękkoodwłokowe. Wiesz, co to jest odwłok? One zbierają muszle, żeby siebie ukrywać.
Co tu tutaj robicie? rozmawiamy i tutaj opowiadamy o dzikich zwierzętach i tych domowych też. Aha. Głównie mówimy o dzikach, o spotkaniach dzikach w mieście, no bo jak wiemy dosyć często Coraz więcej jest. Coraz więcej jest dzików, więc opowiadamy, edukujemy, w jaki sposób należy się zachować, kiedy te nasze dziczki do nas już podejdą. No i też opowiadamy o tym, co możemy zrobić, żeby do nas nie podchodziły, czyli edukujemy o tym, że przede wszystkim w naszej odpowiedzialności jest to, żeby te śmieci bio zabezpieczać w odpowiedni sposób, bo niestety to jest główną przyczyną tego, że dzikie zwierzęta do nas wędrują. Dziki, lisy, szczury, to wszystko bierze się z tego, że one szukając jedzenia, czując jedzenie od nas, czyli to, co jest wyrzucane, niezabezpieczone, ściąga po prostu ich do nas. Więc to jest nasza odpowiedzialność, żeby o to zadbać, czyli zabezpieczać te śmieci eko, odpadki. No i druga rzecz, kiedy już spotkamy takiego dzika, zachowanie spokoju, nie krzyczenie, nie wymachiwanie rękami, bo to może spowodować tylko to, że dzik przestraży się nas jeszcze bardziej i po prostu na nas ruszy, no bo one są generalnie mają bardzo słaby wzrok, więc one czują, więc w momencie, kiedy spotykają człowieka na wprost siebie, należy po prostu stanąć i zachować spokój, na ile oczywiście potrafi. Aha, i on potem odejdzie, tak? On powinien odejść, bo on nie dąży do spotkania i konfrontacji z nami. Aha. Typową sytuacją jest spotkanie lochy z młodymi, no bo wtedy już faktycznie locha ogólnie może być zaniepokojona o to swoje potomstwo. W związku z tym wtedy po prostu, jeśli mamy taką możliwość, najlepiej się jak najszybciej wycofać. Aha, Dlatego, że locha jest przewrażliwiona na no rozumiem. swoich dzieciach. No to tak, to możliwe być, no rzeczywiście.